No, taki jesteś pieszczoch, taki. Tak. Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Wieje, jak zawsze, bo tutaj wieje. Mamy tą wiosnę, jaką mamy, byle jaką w tym roku. Nie idzie dużo fajnych materiałów nagrać z terenu, bo wieje. Co dziś będzie w odcinku? Dziś Wam pokażę strych. Przejdźmy się na strych. Zobaczmy, co tam jest. To jest stary dom z 1938 roku. Nie wiem, czy tam skarby jakieś znajdziemy. Pójdziemy na żywioł. Ja tam nie przygotowywałem tego pod film. Więc co znajdziemy, to będziecie widzieć. Mam nadzieję. No, zabieram Was na taki mały spacer. Mam tu lasek. Stwierdziłem, że trzeba przejść, zobaczyć, co się dzieje w tym sezonie. Znaczy małe, to jest duży lasek. Ale tu nie będzie wiało, więc możemy trochę pogadać. W odcinku będzie też trochę technicznych rzeczy. Pokażę Wam, co zakupiłem. Chodźmy na strych. No i to jest ten moment, kiedy wejdziemy na strych i Wam pokażę, co tam możemy znaleźć. Strych mamy tu. Jest to strych z wejściem z zewnątrz, nie ma wejścia z domu i bardziej zawsze chyba służył jako taki techniczny składzik do przechowywania rzeczy niepotrzebnych lub rzeczy rzadko potrzebnych. Zobaczymy, co tam jest. Wchodzimy na strych. Coś tam może będzie. Może będzie strasznie. Zobaczymy, co to będzie. I jesteśmy na strychu. A, moja noga. Jesteśmy na strychu. I teraz Wam pokażę. Widać Twoje palce. Tak. Tu wiatr wieje. Próbuje nam tu światło zabrać. Pozwiedzamy trochę ten strych. O ile nam tu będzie dane bez światła. Nie wiem, czy to się uda. Skutecznie nam ją blokuje te drzwi. No dobra. Zabieram Was na wycieczkę. Dach jest blaszany. Belki, no niektóre są w opłakanym stanie. Troszeczkę próbowałem ponaprawiać ten strych. Jest ze mną pomocnik mój, który będzie pomagał, ale nie chce być chyba w kamerze, na wizji. Ale będzie mi pomagał tu nagrywać. Jak wspomniałem, wzmocnienia pewne porobiliśmy z Sebastianem. Gdyż tutaj belka jedna jest dość mocno spróchniała i było ryzyko, że jak będzie śnieg, a był śnieg, że się ten dach tutaj załamie. I to jest chyba wystarczające. Bynajmniej się nic nie wydarzyło z dachem. No więc pozwiedzajmy, co tu jeszcze mamy. No mamy tu masę śmieci, w których pewnie znajdę wiele ciekawych rzeczy. Może będę pokazywał teraz to nieco. Tu mamy masę
masę staroci, ale co jest fajne, co zauważyłem wcześniej, to mam stare okna, które mam nadzieję wykorzystać. Okna, znaczy same ramy okien, ale one są naprawdę stare. Może mi się uda wykorzystać je. I stary strych, mam problem z nim, że często się tu potrafią zagnieździć pszczoły, które właśnie słychać. Znaczy nawet nie pszczoły, tylko osy lub szerszenie. Nie znalazłem dużego ula, ale jakbyśmy tu mój operatorze pokazali, o co chodzi. Może tu będzie widać, są właśnie miejsca, gdzie sobie osy, daj mi, o no pokaż. Pokaż, jak fajnie sobie tutaj zakładają takie małe kolonie. I całe szczęście skończyło się to tylko na małych koloniach. Nie musiałem tu z nimi walczyć, staram się żyć z nimi w symbiozie, oni sobie, ja sobie, póki nie będą nam utrudniać życia. Pokaż tu dalej, chodźmy zobaczyć, co tu mamy. Tu mamy węże. Ja sobie tutaj zrobiłem składzik drewna, bo mi tu fajnie schnie drewno. Oczywiście w niedużych ilościach, aby nie dawać tutaj obciążenia na te belki stropowe, chociaż one się wydają sprawne, ale to się może tylko wydawać, że są w dobrym stanie. Myślę, że nie. Myślę, że całą górną część domu będę musiał rozebrać i wymienić belki na nowe i to poskładać cały dach na nowo, ale zobaczymy. Na razie chcemy korzystać z tego domu, z tego miejsca, no tak jak jest, bo nie wiemy, co będzie dalej. Musimy tu poprosić konstruktora, żeby przyszedł i nam to ocenił, jak to wygląda i ile to będzie kosztowało. No ale to na razie zostawiamy, łatamy ile się da, żebyśmy tu mogli spędzać czas wolny. Tu mamy węże stare jakieś, bardzo stare węże, strażackie, ala coś. Zabytkowe już pewnie, bo dzisiaj są dużo nowsze te węże. Chociaż widzę po uchwytach, że to nie są wcale takie stare. Pewnie z lat jakichś 60., 70. Jakiś wąż też, ale to jest fajna rzecz, którą chciałbym wam pokazać. I musisz tutaj, Olek, włączyć światło. I tutaj jest jedna fajna rzecz, którą już wcześniej odkryłem i przy której spędziłem sporo czasu. Całe 2 wory gazet. Mamy Tygodnik Powszechny, słuchajcie, z 82 roku na przykład. O nauczaniu. Ankieta, słuchajcie, ankieta. Pytamy was, czego najbardziej się lękacie, na co macie nadzieję, jaki jest wasz najbliższy cel. Być może to wy udzieliliście tych odpowiedzi. Każda z nich może być waszą, a więc posłuchajcie, co usłyszeliśmy. Czego się lękacie? Wielu rzekło: nowej wojny, nieuleczalnej choroby, starości, albo że można wszystko stracić, nędzy, że komunizm mógłby zwyciężyć. Inni najbardziej się bali ludzkiej głupoty, wypadku niosącego kalectwo, że ludzie znowu niczego się nie nauczą, że ze swoich błędów, że mógłby zginąć Kościół, że w decydującej chwili ktoś mnie zawiedzie, że z naszych dzieci nie wyrośnie nic dobrego, że mogę oblać egzamin. Ktoś powiedział nam: najbardziej boję się mojej żony, że mnie wyśmieją dzieci, drżę przed śmiercią i że będę dalej tak trwać w niepewności. Kto wie, czy naprawdę nie liczy się tylko siła. No, powiem wam, czego się bali ludzie w 71 roku. A co jest w środku? Powiem wam jedno, ta gazeta jest olbrzymia. Dzisiaj takich gazet nie ma. Jest olbrzymia. To jest format 2x A3. Nieźle. To będzie ciekawa lektura, słuchajcie, ale nie będę was zanudzał, bo tych gazet byśmy mogli
na dobry 3-godzinny odcinek. Olek, nagrywasz mnie, czy tam szukasz czegoś pod nogami? No jest tutaj sporo takich gniazd, ale już tu widzę, że się kręcą jakieś zwierzątka. Co tu my mamy? O! Jakiś stary zacisk od czegoś. No, to się może przydać. No, myślę, że tutaj różnych dużo takich rzeczy znajdę. O! No, sprzed, słuchajcie, to jest bardzo, chyba sprzed wojny jeszcze puszka. Sebastian śmieci swoje zostawił. Ale co oni tu pili? Patrzcie. Zaraz zobaczymy. Baltic Wódka. Czy tu jest jakiś rok produkcji? Albo Polmos? Polmos nie ma. Zobaczmy. Może coś innego znajdziemy. Tu mamy jakiś... Nie, to jakiś coś innego. Wódka czysta Polmos. Znacie to, nie? O! Musztarda. Rok przydatności może będzie? Nie. Ceny też nie mogę odczytać. Wystarczy tyle na tym strychu. No to może być długi odcinek. Jeżeli znajdę coś ciekawego, to obiecuję wam, że pokażę wam. O, gdzie ja położyłem ten swój przyrząd, taki co znalazłem, jest. To muszę sobie wystawić jakąś tu skrzynkę, zrobić na skarby. Więc na dziś wystarczy wiadomości ze strony. Schodzimy na dół. Na razie. No i to jest taki mój malutki warsztacik. Prowizoryczny na razie, bałagan. To jest stara weranda, która będzie do rozbiórki i w tym miejscu powstanie piękny taras. Ale póki co jest to warsztat. Chciałbym wam pokazać unboxing. No bo przecież jakżeż inaczej muszę zrobić unboxing, chociaż jeden. Więc potrzebowałem piły. No i pokażę wam, co kupiłem. To jest ukośnica firmy Evolution. Pewnie mało kto słyszał o tej marce, ale jest to angielska marka, która bardzo mocno i fajnie się wyspecjalizowała w piłach ogólnie. Mam już jedną taką pilarkę ręczną. Sprawdza się świetnie. Największa zaleta tej piły to to, że jest dobrze wykonana i w miarę tania. Więc to są takie budżetowe narzędzia, ale nie chińskie. Taka ukośnica kosztuje około 900 zł i ona tnie wszystko. Gwoździe, metal, plastik, drewno, profile metalowe, nawet dosyć grube. Także naprawdę fajna. No wiadomo, powiecie, że to jest wina zasługa tarczy. Owszem, to jest zasługa tarczy. Ale do tego jeszcze jedno przekonało mnie do tej marki. To, że jest naprawdę dobrze wykonane. Mało które urządzenie budżetowe posiada miękki start i hamulec. To jest bardzo fajne, gdyż nie mamy tego szarpnięcia, takiego jak włączamy piłę, a piła wiadomo budzi trochę grozę. I ona się dość szybko zatrzymuje po zakończeniu pracy. To jest fajne, no i jakość wykonania tych wszystkich elementów też jest fajna. Więc przejdźmy do unboxingu. Nigdy nie robiłem. Jak oni to robią? Czekaj. No więc pudełko, zawartość pudełka. No instrukcja. Instrukcja mamy po polsku. Mamy taką fajną instrukcję montażu. Taka, nawet kolorowa.
Wyobraźcie sobie, że jest kolorowa. Okej, może sobie poradzimy z tym. Teraz nie będę zanudzał was, pokażę już wam, jak to złożyłem. Dobra, jestem z powrotem. Jestem na wizji. Złożyłem i wam teraz ją pokażę, jak wygląda. Nie było to trudne zadanie. Tu patrz, tu. Nie lubię z przodu kamery. Dobra, mniejsza o to. No więc mamy ukośnicę w całej okazałości. Najważniejsze, co chciałem wam pokazać, no oczywiście, jak to mi się uda. O, ta tarcza ma takie z węgla jakiegoś czy z czegoś tam, nie znam się, zęby, dlatego nie wszystko. No naprawdę jest fajnie wykonana. Wszystkie elementy są. Mam blokadę, żeby... O, mamy taki posób. No i tu mamy... I jedziemy. Trzeba pamiętać, że BHP. Okulary. No dobra, spróbuję z wami zrobić pierwsze cięcie. Słyszeliście ten hamulec? To jest właśnie fajne. Klocek ucięty. Nie wiem, czy będzie widać, ale no ładnie. Naprawdę ładnie przycięty. Kaśka, pokaż to Andrzejowi. Koniecznie. To tyle technicznie. Mam nadzieję, że się nie nudziliście, że fajnie moje piórka się rozwiały. Fajnie się rozwiały, ale że fajnie czas spędziliście. Że wam się podobało. Kliknij subskrypcję, zostaw łapę w górę, skomentuj film i zapraszam was do następnego odcinka, który też pewnie jakoś niebawem się pojawi. Może napiszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście, żebym wam pokazał, o czym wam powiedział. Będzie to ciekawe poczytać takie komentarze i postaram się coś wybrać z tych komentarzy. To tyle. Trzymajcie się cieplutko i życzę wam szybkiej, fajnej wiosny, żeby przyszła. Na razie.